Siemanko, siemanko, pozdrawiam z pięknego Tulum. Właśnie jesteśmy na plaży Paradiso, czy jakoś tak. Mówiąc, jest coś dobrego, ale powiem wam, że ludzi tu jest tyle przez ten festiwal, że szok. Jestem trzeci raz i nigdy tyle ludzi nie widziałem. Wszędzie po prostu, wszędzie. Ale te palmy pięknie wyglądają. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania. Dzisiaj mamy plan ogólnie pojeździć trochę po pięknych plażach, pozwiedzać sobie troszkę i co później? Później może jakiś beach bar. Jutro jedziemy na wycieczkę w piękne miejsce. To też zobaczycie w tym vlogu. Uwielbiam Meksyk. W ogóle zupełnie przypadkiem przyszliśmy do miejsca, w którym byliśmy w tamtym roku w październiku, jak tutaj byliśmy. Było tak pyszne jedzenie, że szok. Mówiłam, że było pysznie, no. No to było tutaj, dokładnie, ale wtedy tu nikogo nie było. Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, którą muszę się pochwalić. Forbes, nasza agencja po niecałych 2 latach jest w tej najbardziej znanej gazecie biznesowej. Możecie przeczytać o naszej agencji Twins Real Estate, Tajlandia, inwestycje w raju. To jest naprawdę niesamowite. Niecałe 2 lata, a nasz biznes tak dobrze się rozrasta, że lądujemy w Forbesie. Tak w ogóle to przyjechaliśmy teraz tutaj na festiwal, który nazywa się Zamna. 14 dni, codziennie są imprezy. No my jeszcze nie byliśmy na ani jednej i prawdopodobnie pójdziemy tylko na jedną, max 2. No ale i tak pójdę tylko, żeby zobaczyć, jak to wygląda, bo imprezować nie mogę, wiadomo. 22 zaczynam moją spinaczkę na Aconcagua. Także no nie mogę sobie na to pozwolić, żeby imprezować. Muszę codziennie trenować. No, chcę być gotowy. Chcę na pewno wiedzieć, że zdobędę górę, a jak nie zdobędę, to ze względów na pogodę, a nie na to na przykład, że popełniłem gdzieś błąd w którymś miejscu, w którymś czasie, jak się przygotowywałem. A poimprezować 2 dni teraz z rzędu, to był błąd. I to bardzo duży. No, wiadomo, no, fajnie by było, ale rozsądek. Przede wszystkim. Góry nie wybaczają. A zresztą impreza jak impreza. Na imprez będzie jeszcze dużo. A to jest jednak coś fajnego. Zdobyć kolejny szczyt korony ziemi. Bardzo fajnie będzie. Także trzymajcie za mnie kciuki. No a jeszcze taki szybki przerywnik do tego vloga. Moi drodzy, mam jeszcze parę miejsc na wyjazd ze mną do Tajlandii, wspólnie z Polkami w podróży. Także jeśli ktoś chciałby przyjechać, chciałby spędzić ze mną czas, spędzić ze mną wakacje w pięknej Tajlandii, w miejscu, które kocham najbardziej, zapraszam serdecznie do kontaktu. Odezwijcie się do mnie na Instagramie, to wam wyślę cały link, żeby sobie wszystko sprawdzić, lub po prostu bezpośrednio do Polek w podróży. Tam są zapisy. Startujemy 1 marca, wyjazd trwa 12 dni, także zapraszam serdecznie do pięknej Tajlandii. Będzie Phuket, będzie Phi Phi, będzie Coral Island, będzie Sanktuarium Słoni. Jeszcze będzie można sobie zrobić na własną rękę jakieś 2 wycieczki. Naprawdę jest fajny harmonogram, zawsze świetna ekipa przyjeżdża. Także do zobaczenia w Tajlandii. No i przyjechaliśmy sobie na zonę hotelerę, czyli strefę hotelową z tymi najdroższymi hotelami w ogóle, jakie są w całym Tulum. Tutaj taka bogata klientela przyjeżdża i tutaj jest taka podpowiedź dla Was. Tutaj macie Starbucksa. Naprzeciwko Starbucksa jest parking, na który się wjeżdża. Jak chcecie za darmo zaparkować, to płacicie 100, przynosicie rachunek ze Starbucksa i macie wtedy ten parking za darmo. I wtedy możecie sobie wejść tutaj na ten Art-Me Park, co jest właśnie ta rzeźba
Tam za wejście się płaci oczywiście. No ale przynajmniej za darmo sobie możecie zaparkować tutaj wtedy. No, wejście tutaj kosztowało 100 peso. To jest naprawdę duże. Są tu jeszcze inne rzeczy. Taka piękna choinka. Tutaj widzę, że jakieś czary. No, na pewno czary. No, takie różne artystyczne rzeczy tu są, tak mocno artystyczne. No i właśnie klasyczny numer zrobiliśmy. Wszyscy zapomnieli o rachunka, wywaliliśmy do kosza. I trzeba było się pani prosić, żeby nam pozbierała jakieś rachunki, nam dała, żebyśmy mieli na parking. No ale cóż, no to jest typowo w moim stylu. No i stwierdziliśmy tak, tutaj jesteśmy, to sobie pójdziemy jeszcze na plażę. No tutaj klimacik zawsze dobry. Wieczorne wyjście do centrum na pyszne takoski. Tam gdzie byliśmy w pierwszy dzień. Powiedzieliśmy sobie, że musimy jeszcze na pewno tam pójść. No a jak się uda, to jeszcze raz. O, patrzcie jaki tuk-tuk. Elegancki był do Tajlandii. Bardziej riksza niż tuk-tuk. No, jesteśmy. Ostatnio to byliśmy o 1 w nocy. To było bardziej spokojnie. Dzisiaj trochę ludzi jest. Okay. Claro, and this one is corn. Aha, okay. Miejsce naprawdę popularne tutaj. Tyle ludzi się tutaj przewija cały czas. Taki mają rok dobry. Ale pamiętam, jak ja byłem pierwszy raz w 2020 roku, to już tutaj jadłem. Także to takie naprawdę pewnie wyjątkowe miejsce na mapie tego miasta. Mamy z krewetkami. Ktoś ma zjadł? Tutaj mamy ze stekiem. Tutaj jeszcze kolejne. Rib eye. Pyszne. No i dobra, najedzeni totalnie pod korek. W ogóle zapomnieliśmy zapłacić, poszliśmy sobie i nagle się zorientowaliśmy, że nie zapłaciliśmy, także uczciwi ludzie, wróciliśmy oczywiście, od razu przeprosiliśmy panią. Ona też mówi, że sama też zapomniała o tym. Ale idziemy teraz sobie tutaj pochodzić, idziemy gdzieś do jakiegoś baru może zobaczyć. Zobaczymy co się dzieje. Tutaj w ogóle pierwszy razem jak byłem, tutaj w którymś z tych barów siedziałem, na tej ulicy, o chyba w tym tutaj nawet. I pamiętam jak się później dowiedziałem, że na drugi dzień zginęły tutaj 2 turystki przez przypadek. Po rachunku gangów, z jednego kartelu. Gościu tutaj siedział, z innego przyjechali go zabić. Dziewczyny niestety dostały rykoszetem. Straszna sprawa. Pamiętam jak tutaj się rozniosło szybko. Na drugi dzień, jak w tym samym barze co siedziałem, na drugi dzień się to stało. Nieciekawa sytuacja. O, pokazy robią. Przebrani Majowie. Muzyczka na żywo na środku ulicy, ludzi z restauracji. Tulum. Choinka stoi jeszcze. Trafiliśmy jeszcze na jakiś night markecik. Tutaj na placu. Mi się wydaje naprawdę, że to jest wszystko na jedno kopyto. Wszystko takie same. Zresztą jak w Tajlandii, no w sumie w każdym takim kraju turystycznym. Ej, to jest najciekawsza szopka, jaką w życiu widziałem. Widzieliście kiedyś w szopce słonia? Mocne.
Tego jeszcze nie było. Święty Mikołaj. No tutaj już widać, teraz już jesteśmy w bardziej lokalnym miejscu. To jest sami lokalsi. No i zaczął się street foodzik, to co szukałem najbardziej. O patrzcie, pani do chipsów coś dodaje. Co to jest? A, kukurydzę do chipsów pani daje. I na to masło, no. Ser jeszcze do tego. Ciekawa sprawa. To jest właśnie taki, można zauważyć po ludziach, to jest gruby naród po prostu. I to widać, ale to widać jak się odżywiają też tutaj. Dużo tych tortilli, tego wszystkiego, dużo słodkiego, tłustego i później tak jest. Pan to robi churrosy, do tego ¿Qué le damos? ¿Unos churros? ¿Unos platanitos? ¿Churros? churros. Churros de churros. I platany, te banany takie, ich. ¿Cuántos churros le damos, amiga? Tutaj co tu jeszcze smaży sobie? Fryty. Caliente, caliente. I patrzcie tak, tutaj się te parówy razem z frytkami smażą w jednym oleju. ¿Algún dulce? Nutella, dulce de leche. Nutella, Nutella. No dobra, Dawid, pokaż klasę. Właśnie zaciągłem. Weźmy sobie meksykański styl, koronitka. Nacjonalista. Pierwsza cisza od 10 lat. No i siemanko, zaczynamy kolejny dzień. Dzisiaj zaczynamy od siłowni, no jak każdy dzień. Jesteśmy dzisiaj w takim miejscu na dachu hotelu Hilton. Trening skończony. Teraz idziemy sobie jeszcze tutaj usiąść na jakąś kawkę, jakieś wody się napić. Takie piękne miejsce, też trzeba z tego skorzystać. Wejście tutaj ogólnie na tą siłownię, która jest tutaj, kosztuje 60 zł. Ale fajnie, warto. No i za chwilę siadamy, układamy jakiś plan, co dzisiaj pozwiedzać, gdzie pojechać, gdzie zjeść i tak dalej, bo mamy cały dzień wolny, praktycznie do wieczora, też trzeba go fajnie wykorzystać, bo zostało nam ostatnie 2,5 dnia. Dzisiaj śniadanko w Botanica Garden Cafe. To jest fryzjer. O, zamknięte faktycznie. Nie, otwarte, pewnie się czeka, żeby wpuścili. Bardzo dobrze oceniane miejsce. I tak zdrowo zaczęliśmy dzień. Tak będzie prawie cały dzień. No później idziemy na imprezę, ale bez żadnego picia, bo zaczęliśmy zdrowo żyć. Ale idziemy zobaczyć, to przyjechać tutaj. Znaczy cały czas wróciliśmy. O. Do naszej rutynki. Tak, dokładnie. Ale no, przyjechaliśmy też tutaj na ten festiwal. No głupio by było w ogóle nie pójść ani raz na tą imprezę. Także idziemy. Pranie zostawione. 12 zł pranie, 12 suszenie. Dzisiaj mamy taki skuterek. Harley'a. No ale nie, patrzcie to. Wiem, że może was to śmieszy, co powiedziałem, ale nie żartowałem. Słuchajcie tego. A nie, wciśnij hamulec. Wciśnij hamulec. Nie da rady, muszę wcinąć. Zatrzymaj. Słuchajcie tego dźwięku silnika. Chciałem sobie gdzieś tutaj połazić. Ala, widziałabyś mnie w takiej masce? Podczas naszej nocy poślubnej? Taki żarcik. W moim stylu. O, tutaj takie festiwalowe typowe. Katriny.
Co? Pamiątkę jakąś. No ten. Zobacz, tam masz Fridę. Gdzie? Tutaj obrazek z Fridą. No i zamówiliśmy sobie w tym miejscu, co byliśmy wczoraj, wieczorem. Zamówiliśmy sobie taką pizzę. I do tego frytki z serem i z tym mięskiem. I tu też to mięsko też jest w środku. Pyszne, po prostu pyszne. Dobra, przyjechaliśmy teraz na lagunę, która nazywa się Can Lum. No, pewnie inaczej się jakoś to wypowiada. Tak jest napisane. Tu możecie zobaczyć ceny. Czekajcie. Tak, dla nas 300, czyli 60 zł. Parawolar. Aha, za latanie dronem trzeba dopłacić dodatkowo. Co tu jeszcze mamy? No ja się nie będę pytał nikogo, w sumie tylko polatam. Nie można tutaj wnosić w ogóle żadnego jedzenia, filtrów, żeby się tu nie kąpać, no wiadomo. Tam sobie coś żyje w środku i nie chcą zabijać. Czekajcie, nie wiem gdzie... Aha, tutaj. Dobra, 3 minutki. Ogólnie mam nadzieję, że nie będzie jeszcze za późno, polatam. W sumie to zobaczyli od razu, że mam drona, bo przeszukiwali plecak. No, że jak będzie trzeba zapłacić, to będę musiał zapłacić. No, może będzie warto. O, patrzcie, jaki fajny klimacik. Laguna Can Lum. Mi się wydaje, że to będzie fajne miejsce. Ogólnie oceniany był spoko. No ale i tak najlepiej wszystko. To, co tam dokładnie chce się zobaczyć, no to trzeba podobno dronem przelecieć. Tylko to wszystko zależy od słońca, ale właśnie wyczekaliśmy trochę wcześniej, nie było fajnej pogody. Teraz już się zrobiła taka naprawdę ładna, chmury całe przeszły. Także może będzie warto. Kokos 100. 100 to jest 20 zł. Ala. To jest 20 zł, a w Tajlandii 5 razy taniej. Znaczy dobra, zależy to życia. No i faktycznie na tej godzinie już w ogóle tutaj nie ma takiego efektu. No, to chyba jedyny efekt, to jest drona. Tu będzie fajnie widać tą lagunę. Tutaj to totalnie bez szału. Dobra, idziemy tutaj zobaczyć z góry. Może będzie lepszy efekt. No i tutaj w sumie stąd też odpalę drona. Jesteśmy właśnie tutaj z Dawidkiem i z Kalisą. Reszta odpoczywa, Lala pracuje, a my sobie zwiedzamy. Za chwilę idziemy jeszcze do jakiejś cenoty. W ogóle ledwo wystartowałem dronem i od razu już przyszli do mnie, że trzeba płacić. Ale spokojnie dogadałem się, że zapłacę. No ale pilnują. Teraz przyjechaliśmy do Vesica Cenota. Jak? Vesica Club. Aha, Vesica Tulum. Tak, o dobra. Vesica Tulum Cenota Club. I tutaj macie cenotę z klubem, z restauracją. Na 3000 opinii 4,9. Kosmos po prostu. To jest aż niespotykane. Także to musi być naprawdę mocne miejsce. O, tutaj widać jakieś masaże są, IV, czyli kroplówki. O, to takie jest takie mocne miejsce, takim spa jeszcze. Ty, ale trafiliśmy, co? Całkowicie przypadkiem, bo przejeżdżaliśmy po prostu. O. I tutaj cenota na dole. Szkoda, że nie ma słońca, ale pewnie ładnie wyglądało. Fajnie przypadkiem trafić w takie miejsce. To jest bardzo fajnie. Dlatego już za późno, już słońce powinno być na samej górze. Woda miała piękny kolor, a tak to ciemno.
Tutaj na górze taka miejscówka do posiedzenia sobie. Krótki przerywnik. Moja ucieczka, moi kochani. Zostało niecałe 1000 sztuk do tego, że osiągnął bestseller sprzedaży książki, czyli 10 000. Takie było moje założenie od samego początku, żeby sprzedać 10 000 sztuk i już niedługo się dostanie. Także jeśli ktoś jeszcze nie ma mojej książki, moja ucieczka, naprawdę bardzo, bardzo warto kupić, bo później już będzie tylko e-book. A książka jest naprawdę fajnie wykonana, twarda okładka, fajnie będzie wyglądała na półce z waszymi innymi książkami, także myślę, że warto ją zamówić. Strona www.podróżowojownika, czyli podróżowojownika.sklep.pl. Podróżowojownika bez polskich znaków. Możecie ją tam sobie zamówić. A jeśli ktoś chce za granicę, to też jest taka możliwość na stronie Extreme Hobby. Tam wchodzicie w zakładkę podróżowojownika i możecie ją zamówić za granicę. Patrzcie, co tu jeszcze w hotelu mamy na dole. Jesteśmy tu trzeci dzień, dopiero pierwszy raz to zobaczyliśmy. O, tutaj jest kuchnia wspólna dla wszystkich, bo tu jest też hostel oczywiście. Czekajcie, co tutaj jest? A, tutaj jest miejsce do zjedzenia i na chill. Tutaj takie sofki. Nie no, świetny jest ten hotel. Gdyby tu codziennie nie grała muza, ale to tylko teraz jest taki miesiąc. To naprawdę pod względem hostelowym i hotelowym świetne połączenie. Jedziemy na tacosy. No i gdzie mogliśmy przyjechać wieczorem? Wiadomo, na pyszne takoski. Ale myśmy jechali do takiej restauracji, co jest naprawdę bardzo tu dobrze oceniana przez lokalów. Taka lokalna restauracja z tacosami też, no ale zamknięta. Chyba jest otwarta tylko w dzień. Także będziemy musieli jutro spróbować. No i przyjechaliśmy tutaj, gdzie już trzeci raz w sumie. Szef kuchni się śpiewa, gotuje. To jest klimacik, co? Pokazuję moich tłustych od 4 minimum. Dobra, od 2, ale to jest inaczej. Mów, że to żel na włosach, a nie... Ulizane, bardzo modna fryzura. No właśnie, to nie... I one były już nażelowane. To wcale nie są tłuste, tylko taka moda jest. I dlatego kocham street food. Może nie w każdym kraju. Bo są takie kraje, gdzie jedzenie street foodu jest bardzo ryzykowne. Bangladesz, Indie, Pakistan. Wiele afrykańskich krajów oczywiście też. Ale myślę, że więcej niż w połowie świata street food jest niesamowicie dobrym rozwiązaniem, ponieważ jest tani, dobry i świeży. Dlaczego świeży? Bo ktoś sobie może pomyśleć, no jak może być świeży, jak to takie tanie. Przez to, że to jest cały czas przemiał, cały czas bardzo dużo ludzi je, to przeważnie takie mięso ze street foodu jest bardziej świeże niż to, które jecie w restauracjach. Jest mrożone, odmrażane i tak dalej. Dlatego kocham street foodzik. Prawie już 24. Ruszam na full moon party. Głównie na Martin Lu. O, 7 jest Hugel. No, jesteśmy dokładnie w Papaya Playa. Tu jeszcze nie byłem nigdy. Siemanko, w kolejnym dniu przyjeżdżamy do Unahil Coffee, chyba tak się mówi. Miejsce lokalne, oceniane bardzo dobrze i nawet dostaliśmy polecajkę od kogoś tam z internetu od nas, co nas obserwuje. Także przyjechaliśmy sobie sprawdzić. No chodź tam, zobaczymy, tak jest. Buenos días. Fajnie zrobiony, ładny klimacik. Fajnie, co?
To jest hostel też? Hotel chyba. Są pokoje na górze. Tak, na pewno to jest też jakiś hotelik albo hostelowe pokoje. Tak, ja mam śniadanko, no ale już to jest jadła. To z awokado, z jajkiem. Ja też mam Benedikt. Soczek z buraka. Z czegoś tam jeszcze kawka. I tak zaczynamy zdrowe życie. Teraz ważne pytanie, które padało od moich widzów, jak zobaczyli, że jestem w Meksyku. Czy w Meksyku jest bezpiecznie? No to jest takie 50-50. Bo tak, jeśli przyjeżdżacie tu jako turyści, przyjeżdżacie do miejsc turystycznych, takie jak Cancun, Playa del Carmen, Tulum, tu gdzie jesteśmy teraz, tam jest skuter, to jest bezpiecznie. Ja się czuję tutaj bardzo bezpiecznie. Ale jeśli popatrzycie na sytuację w całym kraju, no to Meksyk jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na świecie. Ze względu na kartele narkotykowe, ze względu na to, co się wszystko tutaj dzieje wokół tego, ile osób tutaj ginie. W ogóle jest bardzo duża przestępczość. Ale to są sprawy po prostu tu wewnętrzne. Sprawy takie, z którymi borykają się lokalni ludzie, lokalni mieszkańcy Meksyku. Jeśli przyjeżdżacie jako turysta na wakacje, to uważam, że nie ma co, nie wiem, psuć sobie tym głowy, że może coś się stać. Przyjeżdżacie tutaj się dobrze bawić, przyjeżdżacie sobie poimprezować, przyjeżdżacie fajnie spędzić czas na plaży, pozwiedzać. No to czym się martwić? Uważam, że jeśli ktoś planuje przyjechać do Meksyku, ale ma jakieś pewne obawy, że coś może się wydarzyć, to nie przejmujcie się tym, no bo w każdym miejscu na świecie się może coś wydarzyć. Totalnie w każdym. Także jeśli przyjeżdżacie się dobrze bawić, przyjeżdżacie odpocząć, nie szukacie sobie problemów, bo oczywiście jak szukacie, no to je znajdziecie, no bo to jest jasna sprawa. To wtedy nie musicie się tym przejmować. I myślę, że Meksyk jest świetnym miejscem na wakacje. Ja osobiście bardzo, bardzo polecam tutaj przyjechać, bo ja uwielbiam Meksyk. Moim ulubionym miejscem jest właśnie Tulum, no ale tak samo Isla Mujeres, Holbox i inne miejsca, które są naprawdę świetne. Niektórzy lubią Playa del Carmen, bo tam jest tak bardziej, powiedzmy, turystycznie, rodzinnie. Niektórzy lubią Cancun, chociaż ja tak najmniej. Ładne plaże tam są, ładna woda jest, ale tak średnio lubię, szczerze mówiąc. Za to uwielbiam Tulum, ponieważ jest tutaj lokalnie, jak zamieszkacie sobie w centrum miasta, właśnie tam, gdzie przyjeżdżają backpackersi, tam, gdzie jest najtaniej, a jeśli macie kupę kasy, pojedziecie sobie na playa hotelera, strefę hotelową, jak to się mówi, zona hotelera, dokładnie. No i tam trochę więcej kosztuje, ale macie większy luksus, ale też mieszkając tu w mieście, możecie oczywiście jeździć tam na plażę i też z niej korzystać. Przyjechaliśmy właśnie na Grand Cenote. Taką dużą cenotę tutaj, no ale nie wejdziemy, bo trzeba mieć gotówkę. No nie można płacić kartą, bo po prostu kłamią. Przyjechaliśmy teraz do cenoty, którą zaraz wam powiem co i jak. Czekajcie, czy można płacić. No, jesteśmy w cenocie, która nazywa się Santa Cruz Cenot. Wejście tutaj kosztuje 60 zł, do tej Grand Cenote kosztowało 100 zł. Tam nam się wydaje, że po prostu chcieli coś ściemnić. Za dwie osoby mów. Nie no, od osoby. Od osoby stówek? No tak. Tutaj macie kajaczki, można sobie dookoła pojeździć. Ładnie. Zaraz zobaczycie, jak to fajnie tutaj wygląda. Ej, trochę jak bakalar. Trochę tak, no. Jak pusto, nie ma ludzi. Bo to nie zachęca z zewnątrz. No z zewnątrz to wyglądało w ogóle jak jakieś opuszczone miejsce, ale mówi nie, to na pewno nikogo nie ma, nie wjeżdżamy tu nawet. Bo wyglądało bardzo nieciekawie. A przychodzicie tutaj i macie taką piękną miejscówkę. Czekajcie. Popatrzcie tutaj na tą wodę. To jest to po prostu kolor wody w cenotach. To jest inny poziom. Ale my się nie Jest liczymy. tak czysta. Ale my lubimy patrzeć z daleka. Ale jest piękna ta woda, taka zielona. Ważna rzecz, o której powinniście wiedzieć. I to nie zastraszenie, bo to może się stać, a może się nie stać. Ale podobno w cenotach gdzieś tu jakaś bakteria może występować w wodzie. Pasożyt, gdzie po prostu później możecie mieć lekkie problemy ze zdrowiem i się trzeba A odrobaczać. dokładniej z układem moczowym. Tak.
akurat nasz znajomy, a bardziej Ali znajomy, miał taki problem tutaj i polecał właśnie, żeby się odrobaczyć, ale my akurat się nie kąpiemy, to nie mamy tego problemu. My się odrobaczyć, my się nie moczymy. My się nie moczymy, także żaden pasażer nas nie dopadnie. Ale piękna jest woda. Ale to jest pięknie. To jest świetne, że tak przypadkiem tutaj jesteśmy. O, tam dalej jeszcze się idzie i tu już musicie sobie popływać dookoła, to jest też spoko. Powiem wam tak, jak ktoś miał ziemię w miejscu, gdzie jest akurat cenota, no to niezły biznes. Kolejna kwestia bezpieczeństwa w Meksyku. Czy zdarzają się tutaj jakieś napady rabunkowe, wymuszenia od policji, mogą was okraść? To, że policja od was będzie wymuszała pieniądze, jak was zatrzyma, no to jest tutaj chyba normalne. No bo tak tu działa. Nie mówię, że za każdym razem może się tak stać, ale może się tak stać, że sobie znajdą powód, żebyście musieli po prostu im coś zapłacić, jakąś łapówkę. Czy mogą was okraść gdzieś w hostelu? Tak. Też się może to zdarzyć, dlatego trzeba zabezpieczać swoje rzeczy. Trzeba chować zawsze rzeczy cenne do szafki. Trzeba ze sobą w podróż zabierać kłódkę, jak się podróżuje, jeśli śpi w hostelach, bo zawsze taką szafkę sobie zamknięcie. W sejfie zostawiać. W sejfie i przede wszystkim być mądrym. Pamiętajcie, że okazja czyni złodziejem, a jeszcze w biednym kraju tym bardziej. Jeśli ktoś miał takie rzeczy, że go ukradli, no to tutaj się zdarza. Poznałem dwie dziewczyny, dwie Polki, pozdrawiam was serdecznie, które tutaj 2 razy okradli podczas podróży, ale stało się to w Mexico City, w stolicy, a drugi raz nie pamiętam, gdzie mi mówiły, ale stało się to. Także zawsze warto uważać. A czy na przykład mogą was napaść na ulicy gdzieś? No myślę, że w takim Mexico City, gdzie jest taka przestępczość, tak? Myślę, że w strefie takiej jak tutaj, strefie hotelowej lub po prostu w miejscach turystycznych, no już pewnie trochę mniej. No bo jednak te kartele to są, ale one trzymają też porządek, bo turysta przyjedzie i zostawi pieniądze. Dobra, jedziemy do kolejnego miejsca. Będziemy sobie dzisiaj tak jeździć od miejsca do miejsca. Znaczy, jeszcze więcej zobaczycie w jednym odcinku, w kolejnym, bo nie chciałbym tego odcinka robić, żeby miał, nie wiem, ponad godzinę. Lepiej 2 krótsze. Tylko wiecie, jaki to jest podstawowy problem w Tulum? Brak internetu w wielu miejscach. I nieważne, co macie, czy macie eSIM, czy macie SIM. My mamy w sumie w ekipie 3 różne eSIM, czy 4 nawet. Każdy ma problem z netem. Tam, gdzie jesteście, nie wiem, w jakimś głównym, a nawet nie, przecież w zonach hotelera, gdzie powinien być najlepszy internet ze wszystkich, no bo tam przyjeżdżają najbogatsi klienci, nie ma. Praktycznie nie istnieje. W centrum ok, w większości miejsc jest, ale jest bardzo słaby. Czekajcie, mi przyświetliło. Także po prostu na to się przygotujcie, że tutaj Tragiczny jest internet. jest tragiczny. Ja nigdzie na świecie nie spotkałam takiego złego internetu jak tutaj w Tulum, jak serio. nie? A mam ci przypomnieć Australię? A dobra, tam też było. Tam Ale dobra, tam nie było infrastruktury, tam Wiele miejsc, no dobra. tam nie było internetu, bo nie było nic, a tutaj normalnie jakby No. jest. Nie no, to pod tym względem to jest bardzo słabe, szczególnie jak ktoś przyjeżdża i pracuje online. No ale w hotelach jest dobre, no dobra, w hotelach jest dobre, także jak ktoś by chciał pracować i tak dalej, to sobie w hotelach poradzi. Ale na mieście problem, jak wyjeżdżacie z hotelu, lepiej przygotować plan od razu, od A do Z, gdzie jedziecie, z miejscami, ze zdjęciami i tak dalej i ustawić sobie nawigację od miejsca do miejsca, no bo później będzie problem. Właśnie, wow, mała, ale masz furę. Ty masz, wyrwać Italika. Harley'a. No i właśnie tak powiedziałem wam o tym pomyśle i stwierdziliśmy, że Jedziemy to zrobić. skoro podpowiadamy wam takie fajne pomysły, to sami tak zrobimy. Nie ma tak komuś podpowiadać i samemu tak nie robić, dlatego stwierdziliśmy, że dzisiaj tak zrobimy. Teraz przyjechaliśmy do Taquiera Honorio. Miejsce, gdzie cały czas jak przejeżdżamy jest kolejka. Są tu podobno genialne tacosy. Wczoraj wieczorem tu przyjechaliśmy, już było zamknięte. Chyba otwarte jest chyba tylko w ciągu dnia. I zaraz zobaczymy. Popatrzcie. Full.
O, już widziałem guacamole ładne. O, nie mogę się doczekać. Zobacz jaką to ma opinię. To miało bardzo wysoką, nie? Bo właściwie wczoraj nas tu przyciągnęło, ale samo to nas też przyciągnęło, że cały czas tu jest kolejka. Także to już świadczy samo za siebie. 7 na 3, ponad 1000. Na ponad 3000, super. Dobra, ale trzeba w kolejce stanąć chyba. No i przed chwilą spotykaliśmy właśnie Polaka, chyba tu mieszka. I powiedział nam, że obowiązkowo świnkę musimy wziąć. Obowiązkowo. Okej, dobra, sprawdzimy teraz ceny, jakie tutaj mają. Ich specjalność, czyli to jest to, cochinita. Czyli to bierzemy od razu oczywiście. To będzie takie mięsko, to jest, ile mówił, 24 godziny gotowana świnia. Ziemi jakieś. Ziemi, no. No to będzie piękne. Na pewno bierzemy sobie guacamole, of course. O ile nie będzie z kolendrą. Ale będzie z kolendrą właśnie. No i do tego weźmiemy coś jeszcze. No ale Tacos. ceny są w miarę dobre. 135 to jest 20... To niedużo. 27 zł za porcję. Okej. Tak wygląda nasz obiadek. Ja mam taką świnkę. Lala ma tacosy, ale ja też sobie to wsadzę w tacosy. Do tego kawka. Spróbuj. Czekajcie, ja też może od razu spróbuję. Petarda. Dobre. Spróbuj sobie tego rosołku miał. No i pojedliśmy, pyszne było, naprawdę pyszne. Kuchnia meksykańska, jeśli jecie w miejscach dobrze polecanych lub po prostu na street foodzie, na pewno Wam smakuje. Jak byliśmy tutaj pierwszy raz z Alą, znaczy ja byłem wtedy już drugi raz, to się zastanawiałem, dlaczego jej nie smakowało. I w sumie Ty chyba też do teraz nie wiesz, dlaczego nie smakowało, bo teraz smakuje bardzo. No na przykład ja wcześniej jak jadłam te tortille w tacosach, to one miały dla mnie jakiś taki dziwny posmak, nie wiem, coś mi nie pasowało w nich. A teraz? Mi smakują, nie wiem, smak mi się zmienił chyba. Jak dla mnie meksykańska kuchnia jest pyszna, zawsze lubiłem takoski, to ich mięso, owoce morza, no po prostu wszystko. Oprócz burrito. Burrito mi tak średnio smakuje. Nie pasuje mi jakoś. No fajitas ja lubię akurat. Także jest dużo dobrych rzeczy. Zupki też dostawaliśmy w miarę dobre. Ale oni mają dużo kolendry i dużo fasoli. Ja Właśnie. Fasola to tam pół biedy, ale jak nie lubicie kolendry, bo my na przykład nie cierpimy kolendry. Trzeba ciągle mówić, że Trzeba mówić bez tego, bo oni tutaj jedzą normalnie. Są dwa typy osób. Takie, które lubią i takie, które nienawidzą. My jesteśmy na szczęście razem w tym, które nienawidzą. Całe szczęście się tak złożyło. Dajcie znać w komentarzach. Bo inaczej to byśmy się rozstali. Tak jest, nie zniosłem tego. Daj znać, w którym jesteś typie. Czy Team jesz kolendra? Team kolendra, czy team Antykolendra. antykolendra, dokładnie. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i zapraszam na jeszcze jeden odcinek z Tulum z Meksyku.